Witajcie moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii poszukiwania detektorem. Słuchajcie, powróciłem do lasku z poprzedniego odcinka, bo miałem taki niedosyt, a że jest bardzo ciekawy i wygodny do chodzenia, więc postanowiłem tutaj wrócić i sobie poszukać. Ja już Was witam, może nie przy niezbyt ciekawym fancie, bo jest to fenol z 42, jedyneczka, no ale zawsze coś, prawda? Wziąłem ze sobą wersę, bardzo wyraźny sygnał, dosyć głęboko był w dole, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że coś tutaj fajnego powychodzi. Poszukamy, zobaczymy. No i jak to w takim, jeszcze w dodatku, mini lasku, nie obędzie się bez znajdki w postaci gołębiej obrączki, oczywiście. Miejsce zbrodni. Praktycznie już na takim, słuchajcie, skraju lasu. No jest coś tam. Zobaczmy, co się kryło. Tym razem kryło się 5 fenoli. Wiadomo z jakiego okresu. Rok też 42. Tak jak ten jeden fenol. Już Wam pokazuję, jak mi to biło, bo biło ładnie, nie było zbyt głęboko. Jak słyszeliście. Zmieniłem sobie miejsce na polanę i nie żałuję. Spójrzcie tylko. Co to może być? Jakiś identyfikator? Kawałeczek blaszki. Ciekawe, prawda? Słuchajcie, wyszedłem z lasu, no ze względu na bardzo silny wiatr. Jak jest taki bardzo silny wiatr, który słyszycie w tle, no nie radzę szukać, bo coś może spaść na główkę. Wyszedłem z lasu, nie wiem, sygnał 54, jakoś tak. Ja już widzę, że to może być nasza, albo i nie. Myślałem, słuchajcie, na początku o boratynce, ale ja nie wiem, czy to nie jest sasik. Może to być sasik. Kurczę.
Chyba to jest sasik. Aha. Ta strona taka niewyraźna, ale tu jest twarzyczka. Tak, jest sasik. Augustus trzeci sas. No, już wam pokazuję jak to biło. Niektórzy mówią, że pokazuje tylko na gotowo, no bo słuchajcie, jak miałbym wszystkie sygnały pokazywać, to jeden odcinek trwałby no co najmniej z godzinę i naoglądalibyście się tylko i wyłącznie w większości śmieci. 53 w ziemi bił 56, tak więc no, nie ma tragedii. Ładny, prawie. No niech już tak będzie, pokażę wam jeden z takich sygnałów. Przy okazji sobie tu przemioty. Przed kopnięciem, no dobra, wybaczcie, wbiłem już łopatę, ale szybko ją wyciągnąłem, pomyślałem właśnie, że chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda w gruncie. Sygnał 60, taki trochę rozbiegany, ale ładny. Zobaczymy, co my tu mamy. O, no tak. Ja już to widzę. Tadam. I tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kapsli i innych śmieci. Jakby nie było, dawno nie znaleziony hak mundurowy. Nie wiem, czy pruski, czy carski. No, możliwe, że pruski. Troszeczkę pognieciony. Nie był głęboki. Można powiedzieć, że powierzchniowy sygnał. Ale cieszy, bo dawno nie znaleziony. O, przepraszam za wiatr. Element taśmy amunicyjnej, taki łącznik. Jak się dowiedziałem z poprzedniego odcinka, od ciężkiego karabinu maszynowego Maxim. Jak widać na załączonym obrazku, powróciłem na pole. Pole świeżo zorane. Słuchajcie, mamy początek listopada, świeżo zorane pole. Chodzi się po nim tak sobie, jeżeli chodzi o wygodę chodzenia. Ale fanty jakieś tam są. Tutaj widzicie jakaś gruda. Wziąłem ze sobą X-terkę na takie pole, no bo dlaczego nie? I taki sam sygnał miałem w ziemi. Ja dosłownie go tylko ruszyłem, targnąłem i pewnie jest to jakaś monetka. Aha. A co to za monetka? Pozwólcie, że będzie to... Tak, będzie to międzywojnie. Będzie to międzywojnie i będą to chyba... Tak, 2 grosze. 2 grosze. No i super. Super. Trzeba sprawdzić, pochodzić po tym oranem. Zobaczymy, co będzie dalej wychodzić. No powiem wam, moi kochani, że na tym polu jakieś 2 lata temu znalazłem jednego trojaka srebrnego. I tak już z sentymentu wracam w to miejsce, bo za każdym razem jak to pole jest ruszone, czyli jak jest przeorane, to mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam pod spodem czają się kolejne. No to jest oczywiście tylko takie moje marzenie. Ja wam tutaj, spójrzcie, ładny sygnał. Chciałem wam pokazać mniej więcej na żywo, co to może być. Nie jest on, sądząc po dźwiękach wykrywacza, zbyt głęboko, tak więc
Czyżby guziol? Chyba tak, tak, słuchajcie. Guziczek. Guziczek i co to za guziczek jest? Odsłońmy drugą stronę. Dosyć mocny sygnał jak na guziczek. Przynajmniej na te guziczki, które kiedyś kopałem. Chodzi mi o te wojskowe, pruskie i carskie. A to chyba też jest carski. Nie wziąłem ze sobą okularów, ale tak, zgadza się. Jest to carski guzik. Jak doczyszczę, będzie ładniej widać. No tutaj to nawet nie... A, jest dobrze. To chyba jest tak, dwugłowy. O, teraz widzicie dokładniej. No fajnie, wpadł carski guziczek. Można powiedzieć na żywo i to z pola mega przechodzonego. Ale nie ma takich miejsc jak mega przechodzone. Mniej więcej to jest to miejsce, gdzie znalazłem 2 lata temu tego trojaka. Wiecie, jakbym znalazł 2-3 sztuki takich monet, no to już nie jest przypadek, ale jedna, no po prostu mogła komuś wypaść to wszystko. Tutaj miałem sygnał, aha, jest jakaś moneta albo i nie. Chyba to jest raczej gaciak. No. Tak, 4-oczkowy gaciak. Poletko. Sygnał niski. Niski i zobaczcie jaki zniszczony guzik. Ja nie wiem, czy to nie arsenowy. No ale zniszczony naprawdę mocno. Już wam pokazuję, jak to biło. Niski był sygnał, naprawdę niski. Można powiedzieć, że taki złoty sygnał. Mniej więcej na tych wartościach bije takie troszeczkę grubsze złoto. Dzisiejsza wyprawa nie owocuje. Zbyt ciekawe fanty. Już słuchajcie, chodzę 2 godziny i oprócz pocisków i kulek szarapnelowych, które mogą być bardzo przydatne, jak ma się proc, nie znalazłem nic. Miejsce uważam już za tak przechodzone, że owszem, to się mówi, nie ma nieprzechodzonych miejsc. Nie ma przechodzonych miejsc. Tak, tylko intensywność, jaką wyciągam tutaj te fanty, to jest po prostu już strata czasu. Bo chodzić 2 godziny i znaleźć coś takiego, nie wiem, czy jest to srebro, czy aluminium. Taka mała pierdołka. Jakiś fragment biżuterii i to wszystko. No, jest strasznie lekkie, tak więc raczej chyba nie jest to srebro, a aluminium. No i no cóż, no. Miejsce piękne, ale już na tyle przechodzone, że nie opłaca się tutaj chodzić. Tak więc chyba czas na zmianę, na coś innego, coś lepszego. A więc, moi kochani, jak już wam wspomniałem w poprzednich urywkach tego odcinka, tamto pole, na którym chodziłem, no już można powiedzieć, już jest bardzo mocno
przeczesane, więc postanowiłem, inaczej mówiąc, zmienić miejscówkę na taką, można powiedzieć, świeżynkę, ponieważ tu byłem no już dosyć dawno temu. Jak widzicie, tu jest taka polanka, tam dalej jest droga, wokoło są pola, też nieużytki zresztą. No i już mam jakieś efekty, a tym efektem jest międzywojnie, troszeczkę zaciochrane, ale to nic. Ja stawiam na 5 groszy międzywojenne, już wam pokazuję jak bije. Trochę się nakopałem w tym miejscu pozostałości po I wojnie światowej. Już wam pokażę. Wyjmę to z plecaka zrzutowego. Spójrzcie. No tu jakaś jest świeża łuska po myśliwym, ale tutaj raz, dwa, trzy, cztery łuski od Mausera. Sprawdzałem bicia. No to przed I wojną światową. Miałem wam pokazać jak to bije. 5 groszy. Sygnał 50. Tak więc czas eksplorować tą polankę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No cóż, ta polanka za dużo jak widzieliście nie dała. Tylko to międzywojnie trochę siorutu. To jest kolejny nieużytek. No i w nieużytku widzę jest skaplerzyk aluminiowy. O, proszę bardzo. Zawsze coś. Już wam pokazuję. Sygnał 67. I jest skaplerzyk. Chodzę, zmieniam miejscówki jedna po drugiej. Aż w końcu. Ładny sygnał, 81. Spójrzcie. Ja tu widzę także to może być kopiejka. Dobrze myślę? Aha, tak. Jest to jedna kopiejeczka. Roku nie widzę, no ale super. Super, cieszy. Zwłaszcza, że z lasu. Głęboko nie było. O, sygnał dzwona. Kontynuacja poszukiwań leśnych. Dosyć silny sygnał. Tutaj mamy tą oto krągłość. Nie wygląda zbyt specjalnie. Zaraz zobaczymy co to może być. Aha, 5 rajfenoli, tak? 5 rajfenoli. Wybaczcie, nie wziąłem okularów ze sobą, tak więc chyba to jest 40 rocznik. Zobaczmy jak to biło. No, wyjątkowo silny sygnał. No to dobrze. Możecie nie wierzyć, ale wczoraj oglądałem sobie jeden z moich archiwalnych odcinków i tak sobie pomyślałem, kurczę, jakby to było fajnie, jakbym znalazł naparstek. Wydaje mi się, że jest to, co myślę. Aha, i jest, zobaczcie, jest naparsteczek. Zgnieciony, ale to nie ma żadnego znaczenia. Świetna sprawa, prawda? Niezbyt mocno bił. Taki sygnał na śród szarapnelowy. Ale fajnie.
obrączka. Nie wiem, gdzieś słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, czy też jakieś wyssane z palca, że jak są wyjątkowo cenne gołębie, no i oczywiście właściciel jest też zamożny, jest można powiedzieć takim fanatykiem, to obrączki takie jak tam mogą być wykonane nawet ze srebra. A gdzieś tam nawet słyszałem, że mogą być złote, ale czy to prawda? Bardzo bym chciał. Jak się słyszy taki dźwięk i ton tego dźwięku, no to od razu wyobraźnia lepiej pracuje. Zobaczmy. No, to jest trochę korzeniowato, więc może mi to chwilę zająć. Tu nie ma nic. Aha. Dobra, to będzie gdzieś tu. No, niestety, fragment pierścienia wiodącego. Zaraz obok tego pierścienia wiodącego, zobaczcie, jeszcze tutaj jakiś pełno robali. Nie wiem, czy one... No nie, żyją jeszcze. Niski sygnał miałem. O, to może być coś ciekawego. Najpierw pokażę wam ten sygnał wśród robali. Zobaczcie, 20. Wartości 20. Wartości 20. Brąz tak nisko bije. Moneta wśród robali. Chyba ją obudziłem, bo zaczynają się poruszać. Cóż my tu mamy? Jakaś dyszka. Ale czego dyszka? Kurczę. Nie wiem, wy pewnie widzicie. Spróbujemy przetrzeć trochę drugą stronę. Nie wiem, widzicie tam coś? Czy to jest cesarstwo? Wiecie co? Wstrzymam się z oceną. Wiem, że jest to 10. Wydaje mi się, że to będzie 10 feningów z cesarstwa niemieckiego. Ale zobaczę to dopiero tak dokładniej na podsumowaniu. Wyjątkowo silny sygnał, jak na taką malutką monetę. Jestem ciekaw, czy na wierzchu będzie sygnał inny. W każdym bądź razie w ziemi biło mi to na 81 też. To aż dziwne. Cóż to za moneta jest? Pół kopiejki? Tak, pół kopiejki Aleksander. Strasznie wysoko w ziemi biło. Oczywiście to dobrze. Widzicie datę. Ja już wam pokażę, jak to bije na wierzchu. Zobaczcie, też wysoko bije. Dużo czystej miedziuszki musi w niej być. Trzeba przyznać, lasy jesienią, późną jesienią jest bardzo klimatyczny. Staje się cichy.
No, tutaj jeszcze jakiś guziczek. Tak, albo nabijka, coś takiego. O. Troszkę inny, ale lasek. Fragment, nie wiem czy to jest Pickelhalba. Jakiś zdobionka takiego cieniutkiego. Jeszcze tutaj pochodzę, jak tu już nic nie będzie mi wychodzić, to zrobię podsumowanie. No dobrze, moi kochani, w tak pięknych okolicznościach przyrody czas na podsumowanie tego odcinka. No, troszkę tego nawpadało i w początkowej fazie, czyli na polu, które opuściłem, przeniosłem się do lasu, no i w lesie oczywiście wyskoczyło większość fantów. No już tylko dla uwagi. Pozdrawiam oczywiście serdecznie Tomasza, który mi sprezentował ten oto piękny nóż. Jakaś tam łuska, inaczej, łusek to ja znalazłem naprawdę bez liku, ta się po prostu zapodziała. Wszystkie łuski były I wojna światowa, Mauser, no, 3 obrączki, jakaś tam pierdółka, nie pamiętam czy wam pokazywałem, czy też nie. W każdym bądź razie jest hak mundurowy. Tutaj łączniki od taśmy amunicyjnej, prawdopodobnie od Maxima. Jakiś tam PRL-ek, to co inaczej myślałem o naparstku, aby taki fajny naparstek znaleźć. No i znalazłem. Tutaj jakiś kawałeczek pierdółki, tutaj troszeczkę Adolfowych monet, skaplerzyk, jakiś dziwny napis, inaczej nazwisko, imię M. Mikołajczyk, nie mam pojęcia od czego to może być. Guziczki, no i oczywiście, tego wam nie pokazywałem, współczesne 50 groszy. No i oczywiście fanty, które mnie najbardziej cieszą. Widzę tutaj 2 razy międzywojnie, kopiejkę, pół kopiejki, Aleksander, Stanisław August? Stanisław III Sas. O, będzie lepiej, Stanisław III Sas. Ta pierdółeczka, nie mam pojęcia czy w końcu jest to srebro czy nie. Ja może sprawdzę. No i te piękne 10 fenoli z Cesarstwa Niemieckiego najprawdopodobniej. Bardzo niski sygnał. Ja już kiedyś znalazłem takie 10 fenoli. Też był bardzo niski sygnał. I to nie wiem co to był za materiał, miedzionikel, coś w ten deseń. W każdym razie jak wyczyściłem to był taki kolor ni to aluminium, ni to srebro. No to taka już ciekawostka. No dobrze, moi mili, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Jak widzicie, las to jest las. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.